27 września 1939 roku do Poznania przyjeżdża z Krakowa major Artur Pawłowski, pseudonim Dereń. Ma przekazać hasło, które uruchomi działalność dywersyjną w Wielkopolsce. Pierwsze kroki kieruje na ulicę Długą 4 do mieszkania Tadeusza Ferenca. Prawdopodobnie tam zostaje skierowany do następnego punktu kontaktowego przy ulicy Półwiejskiej 17. To mieszkanie zajmuje rodzina Książkiewiczów. W wynajętym pokoju mieszka instruktor przysposobienia wojskowego, kierownik trójki regionu TOK Poznań-Śródmieście, Marian Winiewicz, pseudonim Doktor. Hasło, z którym przybywa Pawłowski, jest mu znane. W odpowiedzi na nie Winiewicz tworzy organizację dywersyjną, Tajną Polską Organizację Wojskową. Jak podkreślał historyk dr Marian Woźniak, TPOW była praktycznym dostosowaniem do celów konspiracyjnych przygotowanych przed wojną struktur dywersji pozafrontowej oraz społecznej sieci informacyjnej. Major Artur Pawłowski przyniósł informacje o miejscach przechowywania broni w Poznaniu, w całej Wielkopolsce i te dokumenty zostały wykorzystane, na ile to było możliwe. Po zabezpieczeniu broni i materiałów bojowych Winiewicz polecił wybudować specjalne schowki do przechowywania broni w mieszkaniu przy ulicy Półwiejskiej oraz w grobowcu na cmentarzu Świętego Marcina. Zorganizowana została też siatka łączności, którą kierowała narzeczona Mariana Winiewicza, Waleria Książkiewicz. Winiewicz zobowiązał ponadto Bogdana Karwatkę, pseudonim A1, do zorganizowania grupy łączności radiowej. Karwatka oraz jego brat Włodzimierz, pseudonim A2, zbudowali 2 radiostacje małego zasięgu. Z końcem 1939 roku TPOW połączyła się z grupą konspiracyjną podoficerów artylerii i łączności z podporucznikiem rezerwy Tadeuszem Bączkowskim na czele. Podczas rozmów z emisariuszem SZP podporucznikiem Franciszkiem Pawelą Winiewicz ustalił wstępne zasady podporządkowania TPOW służbie zwycięstwu Polski. W lutym 1940 roku podjęto z częściowym efektem rozmowy scaleniowe z dowódcami Wielkopolskiej Organizacji Wojskowej i Poznańskiej Organizacji Zbrojnej, w tym z kapitanem Leonem Kmiotkiem i podporucznikiem Lechem Nowackim. W marcu grupa likwidacyjna TPOW wykonała wyrok śmierci na agencie Gestapo Antonim Stypińskim. Przygotowywane były dalsze akcje represyjne wobec Polaków współpracujących z okupantem. Wtedy też rozpoczęło się zainteresowanie Gestapo działaniem TPOW w Poznaniu. Podczas Sache Aktion gegen Winiewicz w pierwszych dniach kwietnia 1940 roku aresztowano 30 członków grupy. Ksiądz Henryk Szklarek-Trzcielski, działacz Wojska Ochotniczego, wspominał: Kiedyś, przemykając ulicą Półwiejską, dostrzegłem grupę ludzi, samochód Gestapo, a za chwilę aresztowanego Winiewicza, który szedł skuty i niósł szablę. Stanął potem na procesie w Berlinie, gdzie otrzymał 2-krotnie karę śmierci. Aresztowani przeszli długą drogę, od domu żołnierza przez Fort 7, więzienie we Wronkach, aż do berlińskich więzień, Moabitu i Charlottenburga. W październiku 1940 roku poznańscy konspiratorzy stanęli przed Trybunałem Wojennym Rzeszy. Marian Winiewicz, Leonard Poszwald, Jan Wojcieszak i Waleria Książkiewicz zostali skazani na karę śmierci. Pozostali na wiele lat ciężkich więzień i obozów karnych. Później, ze względu na urodzenie dziecka, obniżono wyrok Walerii, skazując ją na 5 lat ciężkiego więzienia. Na jej prośbę kapelan więzienny doprowadził podczas widzenia z Marianem Winiewiczem do zawarcia związku małżeńskiego,
konspiracyjnie, zgodnie z regułą prawa kanonicznego. W czasie drugiego widzenia ich córka została ochrzczona. Marian Winiewicz został stracony 18 marca 1941 roku. Wdowa wraz z dzieckiem spędziła w więzieniu Charlottenburg jeszcze kilka miesięcy. Później niemowlę zabrał do siebie więzienny lekarz. Matka trafiła do KL Ravensbrück i Auschwitz. Po 5 latach rozstania, latem 1945 roku, Waleria wróciła do Berlina i odzyskała córkę. Od tej pory Waleria i Krystyna były nierozłączne. Wróciły razem do Poznania. Analizując dzieje tajnej polskiej organizacji wojskowej, jednej z pierwszych konspiracyjnych organizacji w Poznaniu czasu II wojny światowej, trzeba podkreślić, że system okupacyjny kraju Warty nie pozwalał Polakom prowadzić żadnej działalności. Dr Marian Woźniak podkreślał, że lata 1939–1940 były jednak etapem nadziei. Liczono bowiem, że zachodni alianci wywiążą się ze zobowiązań. Działania grup takich jak TPOW były wtedy jak najbardziej racjonalne. Walka w późniejszych latach opierała się już tylko na patriotyzmie i była z góry na przegranych pozycjach. Na pytania o ojca Waleria zawsze odpowiadała córce: ty jesteś żywym obrazem tego wszystkiego i ja drugi raz wojny przeżywać nie będę. Córka Mariana Winiewicza, choć znała go jedynie z fotografii otrzymanych od babci oraz z opowieści wujka, po latach mogła z przekonaniem stwierdzić: mój ojciec jest dla mnie bohaterem tamtych czasów.